Dobra, ja tu widzę jakieś branie. Drugie podejście do jego spota. Czy po tym pierwszym podejściu, które było z tydzień temu, tak? Na porzeczkę, jak tu łowiłem, jakieś kwolki fajnie wychodziły. Ja bym chciał połowić, nie wiem, no na trówkę nie liczę, ale może trochę więcej, albo inaczej. W ogóle bym chciał połowić, bo mam duże problemy od dobrych 3 dni na złowienie czegokolwiek ciekawego tutaj na Miedzianym. Już odwiedziłem ten spocik kilkukrotnie, różne inne sprawdzałem. Nawet F1 nie biorą. Także ja nie rozumiem, o co chodzi. Tu mam jakieś zestawy. Teraz nie porzeczkowe, tylko kokosowe. Także chciałbym sprawdzić, może dzisiejsze podejście będzie trochę lepsze. Ja łowiłem stojąc tak. Wydaje mi się, że ludzie stoją w ten sposób, więc no co, sprawdzamy. Tu mam bałwanka, chociaż bez sensu, bo no tak, bałwanek raczej używałoby się, jak ktoś nie ma możliwości pop-up używania, a ja mam łowić raczej na zestaw klasyczny WOS, gdzie zakładamy 2 pelety. To zaraz wam pokażę. Ale dobra, bałwanek. Bałwanek wygląda tak. Tu mam kuleczkę 10, kokos, owoce, kukurydzę. No i tak sobie zobaczymy, czy coś będzie brało. Klips 6 metrów. Tu mam właśnie taki wzorcowy bardziej. Kokos, śmietana, słodka śmietana, 2 pelety, 14, deep kokos. I mugę mam założoną, 21 kg przypon. Tu mam jakąś kombinację. Nie, tu nie mam kombinacji, z tym, że przypon 10 cm długości. No i metoda. Metodę bym sobie przetestował. Zanęta taka, na pewno podobna do takiej, którą za chwilę użyję w spodzie. Spod, gdzie jak będę rzucał zanętą, muszę sobie dorobić w ogóle. Czyli kukurydza w bazie, kokos, pelet, 8. Wszystko co związane z kokosem. Grzeję sobie do nędzę jeszcze tutaj, bo nic nie rzucałem. Mam nadzieję, że dzisiaj coś odda. No wczoraj trochę siedziałem. Przez jakieś tam 15 minut dostałem jednego kwolka. Ileś tam karasi. Na czacie było tak jak teraz, że pełno ryb wychodzi. No ale u mnie się nagle przerwa zrobiła i nie mam pojęcia, co się wydarzyło. Kompletnie. Także no, liczę na to, że dzisiaj coś nagram. Jak coś nagram i będzie coś ciekawego, to właśnie to oglądać. Także co? Czekamy na brania. Po dłuższym czasie jest jakieś branie. O, jest kwolek, pierwszy kwolek. Zobaczymy co dalej. 2 kg. Ciekawe co tu się będzie działo. Ciekawe co tam jest na tamtym zestawie. Karasek. No, na tamtym lewym. Zaraz się okaże. No to jest ciekawe, co tu się stało teraz, nie? No jest ciekawe. Aż mi się nie chce momentami odzywać, bo ja tu stoję dłuższy czas i się zastanawiam. Zastanawiam się, nie? Zobaczcie, jakie tempo broni. Co ja tu mam coś powiedzieć? Pozdro YouTube. Ten spot to jest takie 2 na 10. 2 na 10 to jest spot, dokładnie. Także nie wiem, zobaczymy, czy to się ukaże. Jak zacznie mi chyba brać, no to... ale to już prędzej chyba wspominałem. No, ale to ten kwolek siadł na 14, ten tutaj zestaw. No i mnie dziwi właśnie, co się z tą metodą stało ostatnio. Bo przykładowo przecież też potrafiły oddać, jak chodziłem na brzane, na Achtubę, no to lepiej nawet dawało na metodzie niż na normalnym zestawie, nie? A ostatnie filmy z brzanami z Achtuby to już takie, no... Tu bierze, a tu nie bierze. Nie rozumiem, co się dzieje. Nie rozumiem. No to zresztą też słyszeliście jakieś branie. Nie wiem, ja widzę podobne tempo brania jak wczoraj. Noc nastała, nagle jest ryba.
Przekarmić chyba nie przekarmiłem. A, bo jedną rzecz zrobiłem sobie jeszcze taką zanętę, to wam na początku filmu wymontuję. Także się nie będę jakoś tak wczołożywałem pokazać. Rzuciłem 14 porcji, czyli łącznie rzuciłem 18 porcji zanęty. No i tak czekam. Cisza jest teraz, widzicie? No to branie może będzie lepsze jakieś. Tylko kija wygięło, nie? Ale stając życie. Nie, dobra, przynajmniej to jest normalny lin. Ale tak informacyjnie kolejne parę minut bez brania. No, super spot na tą chwilę, przynajmniej u mnie. No, ale już marudziłem prędzej, że w sumie wszystkie spoty u mnie tak się zachowują. Na tym miedzianym. Tak się zastanawiam, czy popsuć jeszcze bardziej tego spota. Da się go popsuć? Nie wiem, rzucimy zanętą w to miejsce. No i może ja sobie poprzesuwam te wędki. O, tutaj to miejsce, tak jak stoję. Troszkę na lewo, to są jakieś brania. Eksperymentalnie zmieniłem ten zestaw tutaj na klasyczny włos z jednym peletem. Nawet karasie nie biorą. Rozumiecie to? Żeby tu brały karasie i to trofijne, to jeszcze by było coś. Haczyk 12. Karpie zawsze się kręciły. Ugryzłby taki karp, odpłynął wam z zestawem, nie? Działoby się coś. A tu nawet na to taki karpiszon po 3 kg nie chce podpłynąć, albo karaś 100-gramowy. Nie wiem, jak ma to działać. Nie rozumiem. No to teraz jestem zaskoczony. Zobaczcie. Chwilę temu przerzuciłem ten zestaw bardziej na lewo. I ten zresztą teraz, przed podniesieniem tej wędki, też przerzuciłem w to miejsce, dokładnie jak widzicie. Ja już parę razy mówiłem, że trafienie idealnie w punkt w ogóle jedno pomaga, zwiększa brania. Druga sprawa, że zwiększa te sztuki, które biorą ewentualnie. O, taką rybę wczoraj tu miałem. No, jakie takie wielkości byłby kwolek, to byłby pięknie. No, ale w każdym bądź razie, no, trafienie idealnie w punkt to naprawdę pomaga. Ale znowu się zaczynam przesuwać w tą stronę, w którą wczoraj poławiałem i do takie gadanie, ale nagle wjeżdża seria brań tylko przez to, że się lekko przesunąłem się na lewo. To takie to łowienie, nie? A propos dziwnych małych karasi, takie, chociaż biorą, coś się dzieje. Nie lubię ich, ale no coś wychodzi. Teraz ten był tutaj i ten, i to widzicie, to jest na pelet kokos, śmietana. A ciekawe, jakbym łowił na śmietanę. Ja tu jeszcze pokombinuję coś chyba jednak. Zobaczymy. Jestem pół godziny, może drugie pół godziny będzie bardziej obfite. Coś się zacznie dziać tutaj. No jest jakieś branie w końcu. O! Ciekawe, czy to będzie golec? Nie, zwykły lin tylko. Tylko zwykły lin. No już myślałem, że takie obciążenie to przynajmniej kwolek by wpadł. Na razie, o, a to, co to będzie? O, i mamy kwolka, patrzcie, i to jest zestaw zmieniony na śmietanę. Samą śmietanę. Chyba pelet rozmiar 8. Aż muszę zobaczyć, czekajcie, patrzę. Tak, no. Nie, 14. Śmietana, słodka śmietana 14, hak 8. Ale tu mam atraktor kokos. Także co, dalej stoję. Przynajmniej coś dostałem. No, zobaczymy, co nas teraz zaszczyciło swą obecnością. To jakiś karp pewnie będzie, co? Szkoda, że ruszczeń. Jakby to był golec jeszcze, to byłoby całkiem miło. Całkiem miło by było. Zresztą te golce, tak sobie teraz przypominam, jak nagrywałem wtedy ten spot na porzeczkę, no to też golce się zdarzały, nie? I zdecydowanie więcej tych kwolów było i więcej golców.
Może do pożyczki trzeba wrócić, a nie rzucać się jak wszyscy na kokos? Jak myślicie? Tak zaglądam, zoomuję, powiększam i co? Jest kolejny. No, może trzeba się namarudzić trochę, żeby wychodziło, co? Jak myślicie, jak uważacie? Trochę taki widzę, dosyć silny wiatr się zrobił. 8,5 metra. A co nie przeszkadza mi w braniach? To jest ciekawe, bo na tym zestawie, na którym prędzej dostałem kowala. Ktoś tu był, tak? Aż muszę spojrzeć. Słodka śmietana, tak, to było na tym zestawie. To już mam drugą płotkę pod rząd. Także nie wiem, co o tym myśleć, ale no widzicie, nie? Sami widzicie, co się dzieje. Tutaj, co tu się dzieje teraz na tym? Tu jest słodka śmietana z mlecznym kremem. Tak eksperymentalnie rzuciłem. Patrzę, ale tu widzicie, jestem... Tak prędzej łowiłem mniej więcej tak. Teraz łowię tak. I tak już będzie do końca mojego stania. Tak patrzę, to jest już w sumie godzina. Można kończyć to marudzenie. Zobaczymy, co tu wpadło. Jakby się kwolkiem skończyło, to się kończy karasiem. To raczej karasie wychodzą na tym zestawie. Jeszcze można byłoby w sumie zrobić zestaw na kokos, na sam kokos. Jakiś, może kukurydzę założyć kokosową, też tak połowić. Czemu by nie? Może jeszcze chwilę postoję, zobaczę. A jak nie, to się widzimy przy podsumowaniu. Ewentualnie wam powiem, że to nic nie dało, te zmiany. Chyba że da i wam to pokażę. O, ja źle to powiększałem, wiecie co? Ja sobie powiększyłem, spojrzałem, mówię, o, to zwykłe liny. A to jednak kolejny kwolek. Już 5 na tym nagraniu. Będzie 5. 5 i patrzcie, na prosty zestaw stosunkowo, czyli jeden pelet. Kokos, śmietana 14, nektar tutaj kokosowy w dipie. I tak też można połowić. No okej. To jeszcze może troszkę postoję, zobaczymy. Na którym jest branie, chyba na prawym, tak? Nie, to ten się tak telepie. Dobra, otworzyłem go i przestał krzyczeć. Dobra, a tutaj wam powiem, wpadł po tym, jak zmieniłem na tym zestawie tutaj na tak haczyk jedynki, wielki haczyk i dałem tą kukurydzę. Dostałem lina, zwykłego lina, ale teoretycznie jest jakaś szansa. Z drugiej strony, po co kombinować, jak wystarczy pelet tutaj, nie? Przynajmniej tak się wydaje. Dobra, to raczej wielkiego zarobku nie będzie. I to sprzedać, chyba że tam coś się wydarzy. Póki co nie słychać. O, tutaj mamy. Szkoda, że ten najmniejszy kwolek nie jest trochę większy. Tam miał 400, coś tam 450 gram około, nie? A, dobra. Więcej chyba za tego nie dostałbym, więc 70 z kawiarni. Tu jakieś tam liny były na pewno. To mamy tu dodatkową kasę i jakieś tam karasie. Widzicie, jakby więcej karasi brało, to by coś było. Ja nawet nie złowiłem karpia zwykłego. Co to się dzieje tutaj na tym łowisku? Co to się dzieje? Tam nic nie słychać? Tak się patrzę, że tam ten zestaw taki naciągnięty jest. No dobra, będzie coś słychać, to pójdziemy wyciągnąć. I co? Moje marudzenie coś dało? Tam jednego sprzedaliśmy i tu będą jeszcze 4, bo był ten jeszcze mały. Super zarobku z tego nie ma. Ale to tak chciałem w sumie nagrać to że wszyscy łowią na to, a u mnie słabo. Wczoraj było dużo gorzej. Dzisiaj lepsze tempo, lepsze branie jednak. Się okazało, że trzeba trochę chyba poczekać. Może pomarudzić troszkę jeszcze. No i się jednak da złowić bez PVA. Da się jednak złowić tą rybę bez PVA. Nawet więcej niż 1 sztukę w godzinę. Także no co? Jak u mnie wzięło i postałem trochę dłużej, to też możecie mieć nadzieję, jak komuś to nie działa, że jednak zadziała, tak? Także powodzenia. Dajcie znać w komentarzu, jak tam u was to funkcjonuje, nie? Ja tymczasem kończę. Pamiętajcie, łapka w górę mile widziana.
I jeszcze wam tą rybkę ewentualnie pokażę, jak zwykle, o ile coś się tam faktycznie ciekawego okaże. Nie liczyłbym na to. Dobra, ileś czasu później to wam muszę pokazać. Dobra, od razu tu wziął taki jeszcze na prawym zestawie, a tutaj to, co się bawiło, to jest... O, to jest kwolek, czyli warto było wam to, myślę, jeszcze pokazać. Także papa. Szkoda, że chwilę prędzej nie było, jakbym to w kawiarni sprzedać. Na razie.